Kiedy ja się wychowywałem, oczywiście byliśmy pod butem komunistyczno-socjalistycznym, gdzie praktycznie codzienność to była walka o przetrwanie, walka o to, żeby kupić to, co było nam potrzebne. Pamiętam te niekończące się kolejki. No oczywiście rodzice wysyłali mnie po chleb, po różnego rodzaju i różne rzeczy i to były takie okresy, jak pamiętacie, czasami było więcej, czasami nie było absolutnie nic i ta ciągłość szukania, przetrwania, starania się, aby na tym stole coś zawsze było, no to była numer jeden rzecz w sercach moich rodziców. No i takie to było nasze dzieciństwo. Myślę, że wielu ludzi już zapomniało o tym, czym jest komunizm, czym jest socjalizm, czym jest faszyzm. To są ideologie, które się nigdy nie zatrzymują. To jest jak rak, który się będzie rozrastał, rozprzestrzeniał, aż w końcu zabije, zniszczy, wyeliminuje kompletnie. Nigdy nie zapomnę, jak ten oficer powiedział, Kanada jest krajem, który nigdy nie będzie was prześladował za wasze wyznanie. No i kilka lat później jestem chyba najbardziej prześladowanym kaznodzieją w historii Kanady. No nie spotkałem ani historycznie, ani do tej pory drugiego człowieka, który by stawał na wokandzie różnego rodzaju sądów tyle razy co ja, ponad 120 razy, 350 mandatów różnego rodzaju, od kryminalnych po cywilne, za różnego rodzaju przewinienia w cudzysłowie. Myślę, że moim największym przewinieniem dla rządu kanadyjskiego to jest zajmowanie się ludźmi wykluczonymi. Dostałem setki mandatów za karmienie nielegalne karmienie bezdomnych, nielegalne wyciąganie ich z ulicy, nielegalne zajmowanie się tymi ludźmi. Mandaty były od $50 do $1 000 000 warte. To trwało przez wiele, wiele lat. 16 aresztowań, wielokrotnie byłem zatrzymany, czyli tak jakbym był aresztowany, ale nie pakowano mnie do policyjnych samochodów i do więzienia. No i stawałem na wokandach sądów kryminalnych, prowincjonalnych, czy QB, to jest Queen's Bench, różnych sądów apelacyjnych, kiedy zdarzało się, że przegrałem w mniejszej instancji, wygrywałem później to w sądach apelacyjnych. No, kosztowało mnie to praktycznie wszystko, co udało mi się zarobić jako biznesmen w Grecji i w Kanadzie. Myśmy posiadali i domy, i ziemię. Nasza firma bardzo dobrze prosperowała. No wszystko poszło praktycznie pod młotek. Musiałem zostawić swój dom 7-krotnie w czasie tej walki. To trwało 10 lat, od 2005 roku, kiedy oficerowie, politycy i Straż Miejska zakomunikowała mi, że wszystko, co robię, praktycznie jest nielegalne, czyli głoszenie Ewangelii jest nielegalne, dlatego że to jakoś innych ludzi obraża ich jakąś tam, no właśnie za bardzo nie wiem co, no bo oni wszystko mogą, że tak powiem. Lewica może mówić, co im się podoba, może być agresywna. Oni wielokrotnie biją chrześcijan, biją opozycjonistów, ale oczywiście, jeżeli ty coś powiesz nawet, to już jest uznawane jako mowa nienawiści. Jeżeli sprzeciwisz się na przykład pedofilii w Kanadzie, czy aborcji, czy no, czegokolwiek, co jest ze strony lewicowej, no to jesteś homofobem, xenofobem, jesteś white supremacist, czyli ogólnie niefajnym człowiekiem nienawiści. Biblia jest już uznana w tym momencie jako księga nienawiści. Księga, która myślę, że za niedługo, jeżeli Kanadyjczycy się nie obudzą, zostanie uznana jako książka zabroniona, ale Mein Kampf, czyli Moja droga Adolfa Hitlera, jest oczywiście na półkach w kanadyjskich sklepach bez żadnego problemu. To nie ma dwóch zdań, to jest wolność słowa.
To, co my reprezentujemy, jest mową nienawiści. Nie wolno się sprzeciwiać nazistom, komunistom i socjalistom. No ale wracając do historii, 2006 rok zostałem pierwszym obywatelem Kanady, przynajmniej w tej nowej historii, bo nie znam, czy coś takiego się wydarzyło wcześniej. Zostałem aresztowany za czytanie Biblii publicznie w parku bez używania jakiegokolwiek sprzętu nagłaśniającego. Groziło mi rok więzienia, 7 kryminalnych oskarżeń, trzy chyba czy 4 policyjne samochody. Zostałem skuty jak zwierzę i zmuszono mnie, abym szedł do radiowozu tyłem jak rak. Później się dowiedziałem, że tak się właśnie aresztuje najbardziej niebezpiecznych gangsterów w Kanadzie. Później były następne aresztowania, następne mandaty. No, trwało to od 2005 roku do 2015, gdzie w końcu wygrałem ostatnią sprawę. Sąd apelacyjny był, jakieś inne sprawy. No i zostawiono mnie w spokoju. Mogłem w spokoju w końcu po 10 latach karmić bezdomnych. My tu mówimy nie o przemycie narkotyków czy przemycie broni, nie mówimy tutaj o jakiejś zorganizowanej przestępczości, mówimy tutaj o zwykłej pracy charytatywnej, czyli wyciąganie ludzi z rynsztoka. Pracujemy wśród ludzi, których nikt nie chce nawet, tak, że tak powiem, pałą walnąć. Nikogo nie obchodzą ci ludzie. Ci ludzie tysiącami gdzieś tam się tułają po tych ulicach, śpią pod mostami. No i my takich ludzi wyciągamy, szukamy im pracy, karmimy ich. Do tej pory to robię, to będzie mój już 24 rok, kiedy zajmuję się ludźmi bezdomnymi. Zostawiono mnie w spokoju przez kilka lat, no i ten największe kłamstwo, tak skrócam tą całą opowieść, bo zajmuje mi godziny, żeby opowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, ale chcę zmierzyć do tego, co się dzieje teraz, bo jeżeli nie dostanę jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy, to ta historia może się dla mnie skończyć już poważnym więzieniem. 2020 rok, ja w dalszym ciągu karmię bezdomnych, jestem kaznodzieją, duszpasterzem 2 kościołów, współpracuję z różnymi innymi kościołami, no i tak staramy się tych ludzi wyciągać jeden po drugim. No i dostałem list z Urzędu Miasta, którym zakomunikowano mi, że jesteśmy w czasie poważnego kryzysu, że jest tak zwana pandemia, muszę przestać karmić bezdomnych. Ja znam historię, nauczam historii, nie tylko teologię, ale i historię, i to by był pierwszy raz w historii świata, że tak powiem, kiedy Kościół miałby się zamknąć, dlatego że jest jakiś kryzys. Normalnie, historycznie mówiąc, to Kościół jest wtedy potrzebny jeszcze bardziej, a nie mniej. Kiedy są kryzysy, kiedy jest wojna, kiedy ludzie są zdesperowani, potrzebują tych duszpasterzy bardziej niż kiedykolwiek. Więc ja zakwestionowałem to oczywiście, że to, co mówicie, nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli faktycznie jesteśmy w jakimś kryzysie, to moja praca jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Mówię, jeżeli pozamykacie tego typu placówki jak nasze, te soup kitchens i przytułki, to co się stanie z tymi 15-20 tysiącami bezdomnych ludzi, jeżeli wy pozamykacie i zabronicie im korzystać z tego, co my oferujemy? Oczywiście odpowiedzi nie dostałem żadnej. Wysłałem list do premiera. Premier to tak jak u was wojewoda, czy w Stanach Zjednoczonych gubernator. My mamy premiera. Premier oczywiście mi nie odpowiedział. Wysłałem list do wszystkich ministrów, których udało mi się znaleźć. Nie dostałem ani jednej odpowiedzi. Nikogo nie obchodził los ludzi bezdomnych. Rząd federalny robił swoje. Rządy prowincjonalne robiły swoje, no i jeszcze mamy miastowe, czyli prezydent miasta Tak. tutaj mamy aldermanów czy kancelorów, w Polsce to chyba będzie radny, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. No i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Zadałem im pytanie, co się stanie z tymi ludźmi. Mówimy tutaj o
nie o 5 osobach, tylko o tysiącach ludzi bezdomnych, których gdzieś wyrzucą w miasto i co ci ludzie mają robić? Ja wiem, co się będzie działo, czyli taki człowiek, który zostanie pozbawiony jedzenia czy dachu nad głową, oczywiście pójdzie drogą jakiegoś przestępstwa, czyli zaatakuje drugą osobę, kogoś uderzy, okradnie, włamie się do domu, do garażu, do samochodów. No logiczne. Nie trzeba być, nie trzeba pracować w policji, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek, który jest zdesperowany i potrzebuje jedzenie, zrobi rzeczy, których normalnie by nie zrobił, jeżeli byłby nakarmiony. Oczywiście nikogo, łącznie z mediami, nie interesowało to, co miałem im do powiedzenia. To, co zrobili, to przeprowadzili Straż Miejską, sanepid i policja. To była ich odpowiedź. Zostałem zaatakowany brutalnie przez kilkunastu oficerów. Otrzymałem pierwszy mandat w Kanadzie, ten covidowski, kłamliwy, z piekła rodem. Byłem pierwszą osobą, która otrzymała w Kanadzie, o ile dobrze pamiętam, zrobili konferencję prasową z policją, politycy, no gong show totalny. Zostałem ukarany i powiedziano mi, że jeżeli nie przestanę karmić bezdomnych, to zostanę aresztowany i dostanę $1 000 000 mandat. Więc tak wyglądało to wszystko przez rok 2020. Ja wychodziłem na ulicę karmić bezdomnych, policja przyjeżdżała, czasami mnie straszono, czasami otrzymywałem mandat. Otrzymałem ich ponad 40 w ciągu tego kłamstwa. No chyba kulminacją tego całego wariactwa były święta Bożego Narodzenia, kiedy politycy rządu federalnego, prowincjonalnego i miastowego wyszli w telewizji mówiąc, że oni kancelują święta Bożego Narodzenia. Dopiero mieliśmy Halloween i to było wszystko ok. Pamiętam, jak premier Kanady wyszedł przed telewizję i powiedział, żeby dzieci miały fajny czas, żeby uważały, bla, 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 bla. A później, kilka tygodni później, po tym wystąpieniu, powiedział, że usuwa święta Bożego Narodzenia, że jeżeli będziemy mieli brata w domu na kawę, jeżeli będziemy mieli rodzinny obiad, jeżeli policja zobaczy ekstra samochody przed naszymi domami, to będą włamywać się i będą masowe aresztowania. Więc wkurzyli mnie tym strasznie, bo oczywiście wiadomo, że tutaj nie miało to nic wspólnego z trzymaniem społeczeństwa w jakimś no, bezpiecznie, czy nie chodziło im o to, żebyśmy byli zdrowi, tylko cały ten absurd w końcu pokazał swoje prawdziwe oblicze. Więc ja wyszedłem przed telewizor i zrobiłem nagranie i zaprosiłem ludzi na największe spotkanie bożonarodzeniowe w kraju. Zaprosiłem ludzi, powiedziałem: diabły, to ja was kanceluję, wy nie możecie skancelować Boga i świąt Bożego Narodzenia, i zapraszam ludzi na największe święta Bożego Narodzenia w kraju. No i tysiące ludzi się pojawiło. Mieliśmy steki dla bezdomnych, mieliśmy prezenty dla biednych. No był fantastyczny czas. Oczywiście przyjechało ponad 100 funkcjonariuszy policji. Pojawili się antyterroryści, mieliśmy szefa policji. Ogólnie było 52 policyjne samochody na naszym nabożeństwie i ponad 100 oficerów, łącznie z antyterrorystami, i 20 policjantów na rowerach. No i zrobiliśmy coś, co według nich było zabójstwem. To było, no oni nie mogli w to uwierzyć, bo w tamtym czasie nie wolno było śpiewać, a my mieliśmy tych ludzi, co śpiewaliśmy kolendy, no i to w tamtym okresie było totalnie zabronione, nie wolno było śpiewać. Jeżeli śpiewałeś, to całe miasto po prostu umarłoby w 5 minut, no a myśmy to zrobili, więc policja przyjechała z szefem policji, no i oni również przyjechali z prezentami. Dostałem 15 mandatów za to,
co zrobiłem. No i sprawa dopiero się skończyła w grudniu niedawno, czyli pół roku temu. Trwała przez 2 lata, mnie męczyli po sądach. Ogólnie otrzymałem ponad 40 mandatów. Wygrałem wszystkie, oprócz tego ostatniego, ale przejdźmy jeszcze do budynku, bo to były ataki na naszą służbę karmienia bezdomnych. Teraz, początek 21, czyli styczeń, zaczęła policja, Straż Miejska pojawiać się u nas w budynku. Najpierw zablokowali parking, czyli zabronili ludziom wjeżdżać na parking. No zajęło mi prawie godzinę, żeby się pozbyć tych hien, jak ich później zacząłem nazywać. No i pojawili się później z takimi teleskopowymi kamerami i z daleka robili zdjęcie naszym żonom, naszym dzieciom, jak Sowieci, jak kiedyś naziści robili. Jeżeli nie mogli sobie poradzić z jakimś człowiekiem, mężczyzną, to oczywiście używali dzieci i używali żon tych dysydentów. No i to był rok 2021. Pozbyliśmy się ich na kilka tygodni, no i w końcu w kwietniu, pamiętacie, wdarli się do naszego kościoła nielegalnie. Please get out of this property, immediately get out. Get out of this property immediately. Out. I don't want to hear anything. Out of this property immediately. I don't want to hear a word. Out. Out. Out of this property immediately until you come back with a warrant. He called them Nazis and the Gestapo. Preach it, preacher man. Łamiąc kod kryminalny kodeksu karnego 176, 1, 2 i 3, gdzie oczywiście nie wolno im czegoś takiego zrobić, nie wolno im wpakować się do miejsca świętego, oczywiście nie wolno im aresztować kaznodziei. Wszystko, co ze mną zrobili, było nielegalne, wbrew prawu, które mamy w Kanadzie, ale oczywiście to prawo zostało wyrzucone przez okno, tak jak i prawo w Polsce zostało wyrzucone przez okno, było tylko prawo globalistyczne, czyli nazistowsko-komunistyczne, jak ja to nazywam. Wtargnęli do naszego budynku i zrobili to w kwietniu, czyli w momencie największego chrześcijańskiego święta dla nas. My mamy 2 największe święta. To jest Boże Narodzenie, które oczywiście zabronili nam celebrować, no i też było święta wielkanocne, czyli Passover. Wtargnęli, ja jedyne co mogłem tym ludziom powiedzieć, to żeby się wynosili, no i stąd ten filmik, który obiegł cały świat, Get Out, Nazis, no bo jedyne co miałem tym ludziom do powiedzenia, to żeby się wynosili z tego budynku, że nie mają prawa tutaj być, żeby wrócili z nakazem sądowym. Więc oni pobiegli do skorumpowanego sędziego, jego imię to David Gates, ma takie samo nazwisko jak Gates ze Stanów Zjednoczonych, ten morderca zawodowy. No i ten sędzia dał im prawo, antyterrorystom, tu wtargnąć do naszego kościoła, kiedy chcą i z kim chcą. No i antyterroryści pojawili się 3 tygodnie później, strasząc nas, atakując. Wyrzuciłem ich na zbity pysk ponownie, przyjechali jeszcze raz, wyrzuciłem jeszcze raz. No i w końcu znaleźli szefa mafii, jak ja to nazywam, drugiego sędziego o imieniu John, a nazwisko Rook. John Rook, the Crook, jak ja to mówię, on jest szefem sędziów na prowincji Alberty i on dał im nakaz, dał im prawo aresztowania każdego, który im się sprzeciwi. Dzieci, starcy, kobiety, mężczyźni, nie ma znaczenia. Każdy, który się sprzeciwi sanepidowi, może być wrzucony do więzienia. Więc oni poczekali, aż ludzie sobie pojadą do domu po nabożeństwie, no i aresztowali mnie i mojego brata na drodze szybkiego ruchu. Spędziliśmy 3 dni i 2 noce na betonie. Oczywiście nielegalnie, nie wolno w Kanadzie takich rzeczy robić w stylu Sowietów, no ale ponownie całe prawo i prawa ludzkie zostały wyrzucone przez okno. Zostaliśmy oskarżeni o różnego rodzaju straszne rzeczy, jak prowadzenie nielegalnych zgromadzeń,
co oczywiście przypomniała mi się komuna i Solidarność, bo język, który ci ludzie używają, jest identyczny do tego, który pamiętam z czasów nazistowskich i z czasów komunistycznych. A więc zostałem oskarżony i o prowadzenie nielegalnego zgromadzenia, bycia częścią nielegalnego zgromadzenia i zapraszanie innych na nielegalne zgromadzenie. Spędziłem w więzieniu 50 dni. Zostałem przez szeryfów porwany z Calgary i wywieziono mnie po spędzeniu tygodnia na betonie. Z normalnej izolatki brano mnie do innej izolatki, bez wody, bez toalety i bez łóżka na betonie i tam siedziałem chyba tydzień czasu codziennie. Dlaczego do tej pory nie wiadomo, dlaczego dostałem taki niesamowity przywilej. W końcu mnie porwano z Calgary i wywieziono setki kilometrów dalej do miasta Edmonton i wpakowano mnie do takiego miejsca, które się nazywa MaxPod. MaxPod to jest dla najgroźniejszych terrorystów w kraju. To jest miejsce, w którym jeżeli delikwent jest tak niebezpieczny dla oficerów, czy dla budynku, czy dla innych więźniów, musi być zamknięty. Wiecie, że ja siedziałem tam w całym unicie dla 100 osób sam. Jedyny byłem uznany najbardziej niebezpiecznym terrorystą w kraju. Siedziałem sam. W końcu sędzia dowiedziała się o tym, co się ze mną dzieje i to ich przestraszyło. I myślę, że uratowało mi to życie, bo 5 innych więźniów już w tym momencie złożyło zeznania, że klawisze, czyli funkcjonariusze oferowali mi różnego rodzaju rzeczy, żeby mnie zamordować w więzieniu albo mocno pobić. W końcu 46 dnia chyba zostałem przetransportowany do unitu dla psychicznie chorych, do Wariatkowa. Jest to ciekawe, dlatego że w Kanadzie nie wolno czy to więźnia, czy prywatną osobę, nie wolno zamknąć człowieka, obywatela w tego typu miejscu bez lekarskiej ewaluacji, czyli bez jakiegoś badania, bez sprawdzenia. Nie może sobie oficer jakiś tam powiedzieć, ok, zamknijmy go w Wariatkowie jak Sowieci, będzie fan, a dokładnie to ze mną zrobili. Zostałem zaprowadzony do Wariatkowa. Dowiedziałem się o tym wszystkim 2 dni później, kiedy lekarz przyszedł mnie odwiedzić w tym miejscu i zadał mi pytanie, panie Pawłowski, co pan tutaj robi? A ja nie mam pojęcia, odpowiedziałem. Mówi, słuchaj, ty nie możesz tutaj być. To jest, oni nie mają prawa dać człowieka, który nie przeszedł przez ewaluację lekarską bez naszego podpisu. Nie może osoba normalna być w takim miejscu. Ja mu podziękowałem za to, że się tak o mnie troszczy, a on mówi, nie, tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o tych wszystkich innych ludzi. Nie możemy dać osobę normalną do ludzi nienormalnych, bo mógłbyś coś im zrobić. Myślę, że gdyby mnie zamknięto to na dłużej, to bym zwariował, naprawdę bym wyszedł nienormalny, ale przez ten tydzień to nie było tak źle, bo mogłem sobie poobserwować, jak ten system działa, co się dzieje, jak traktują ludzie. No i miałem okazję oczywiście modlić się o więźniów, prowadziłem spotkania biblijne, no i w końcu zostałem wypuszczony po 50 dniach, 51 dnia zostałem wypuszczony za kaucją i pod bardzo takimi dużymi restrykcjami, czyli jestem w dalszym ciągu, co już jest 14, 15 miesiąc, jestem w domowym areszcie. Nie wolno mi opuszczać domu po 7 wieczorem, od 7 wieczorem do 7 rano jestem w więzieniu domowym. Muszę się kontaktować z probation officer, to będzie kurator, zdaje się po polsku. No i myślę, że w historii Kanady czegoś takiego nie było. Na koniec, rok później była sprawa sądowa i zostałem uznany winnym terroryzmowi. Zostałem uznany winnym tego, że namawiałem ludzi
aby łamali prawo, czyli inciting mischief, co jest karane 10-letnim wyrokiem. Jestem uznany za terrorystę, czyli interfering with the crucial infrastructure under the Defense Act. Byłem pierwszym obywatelem jedynym, który został oskarżony i jestem jedynym teraz, który został uznany winnym za coś takiego. To jest tak, jakby ktoś wysadzał mosty, rozwalał rurociągi, no to moje kazanie, aby ludzie stali za swoimi prawami, zostało uznane za terroryzm. No i jeszcze trzecie to było, że złamałem kondycję wypuszczenia z więzienia. No grozi mi 10 lat więzienia. W sierpniu 9 mam się stawić przed sędzią i on powie na ile, czy co się będzie ze mną dalej działo. Dlatego ta sprawa moim zdaniem i zdaniem prawników, i to nie tylko moich prawników, ale w całym kraju, uznana została za najbardziej niebezpieczną sprawą, jeżeli chodzi o wolność słowa, bo jeżeli ja jako kaznodzieja nie mogę mówić ludziom, żeby stali za swoimi prawami i robili to pokojowo, bez przemocy, czyli każdy inny obywatel Kanady może być teraz oskarżony, każdy, kto coś powie publicznie, chodźmy, zrobimy protest, albo zróbmy rally, albo stańmy przeciwko temu, albo cokolwiek, rząd uzna, że to było namawianiem na coś przeciwko temu, za czym oni stoją, no to każdy może iść do więzienia na 10 lat w tym momencie, czyli polityk, który jest w opozycji, media, kaznodzieje, no każdy.